Jesteśmy u Askara, przez A, nie przez O, tylko Askara na mieszkaniu. No i co? Spaliśmy dobrze, długo, bo wczoraj dopiero o 1:00 w nocy poszliśmy spać. A teraz robimy... On wrócił dopiero. On wrócił, o 1:30 tak. czy coś takiego. Bo on powiedział, że ponieważ myśmy jechali 750 km stopem, to raczej będziemy późno niż wcześniej i gdzieś poszedł ze znajomymi. No i okej, no ja się nie dziwię, myśmy po prostu przyjechali szybko. I dzięki temu później przez 2 godziny oglądaliśmy na ławce YouTube. Także nie był to stracony nie czas. tylko YouTube. Nie tylko YouTube. Inne rzeczy też. No, w każdym razie wykąpaliśmy się, wróciliśmy do Ryndaru. Wspaniałe, czyste, pachnące włosy. Cały czas ta sama dobra odżywka. Tak, bardzo dobra. Pralka działa, za chwilę skończy prać, a my idziemy zrobić zakupy i będziemy się za jakiś obiad zabierać, bo już będzie... I śniadanie. I śniadanie. Wszystko w jednym. Bo Askar mieszka tu niedawno i to w ogóle nic nie jest. Zupełnie pusta lodówka, jest tylko jeden gar w kuchni i ocet. I ocet. Ale jest kawa i cukier i sól. trochę mleka, więc przynajmniej wypiliśmy coś na śniadanie. O, tu się nasze rzeczy suszą. Jak tam nasze pranie? No niektóre rzeczy są suche, a inne są prawie suche. A spodnie? No jeszcze trochę zostało. Jeszcze trochę zostało. Dobra. 9:20. Za 10 minut otwierają rosyjski konsulat, a my właśnie przygotowujemy wszystkie dokumenty, żeby iść odebrać wizy. Tu mamy paszporty z karteczkami potwierdzającymi dzisiejszą datę jako dzień odbioru, potwierdzającą, że to już jest wszystko zapłacone, plus formularze, które też tam złożyliśmy, ale mamy kopię, więc bierzemy na wszelki wypadek. Bierzemy 2 rowerki. Host, u którego mieszkamy od przedwczoraj, powiedział, żebyśmy sobie pojechali, a jest do konsulatu i tak bardzo blisko. To co, zbieramy się? Tak. Tak. Trzeba jechać Mamy jechać. do głównej, nie? To A, tam. tak. To Czy tam? w prawo? No to też można, tak. Tak jak wczoraj mniej więcej. Możemy jechać Szliśmy, nie? tak jak szliśmy, tak. Tutaj w lewo? Prosto. Jesteśmy pod konsulatem. Konsulat jest tutaj za tym niebieskim. I ja zrobiłem taki manewr, że po prostu na chama przejechałem przez pasy. Akurat żadne auta jeszcze nie ruszyły, ale to był ułamek sekundy. Dorenda za mną nie zdążyła, więc teraz stoi tam na wejściu i czeka na swoje światło. Także zaraz tu dojedzie. Tak, mamy sukces. Proszę bardzo. Wizy do Rosji. Wszystko się udało. Chwilę czekaliśmy, ale w sumie niedługo. Później pan konsul od razu przy okienku wizy nakleił do paszportów. Nie trzeba było przyjść za 2 godziny po odbiór. I jedziemy do Rosji. Cieszymy się, bo kosztowało nas to miesiąc czekania. No nie miesiąc, ale 4 tygodnie, 28 dni. Słuchajcie, jesteśmy przy bankomacie Fortebanku, bo zdarzyła się nam jeszcze przygoda. Taka No, trochę... szukaliśmy bankomatu, żeby wypłacić i wszędzie albo nie akceptuje kartę, albo wszystko idzie dobrze i potem wydaje i mówi, że to jest niepozwolona transakcja. Czy coś Niepozwolona takiego. transakcja, no ale tutaj na tyle było źle, że bankomat Zjadł moją kartkę. nie wypluł jej z powrotem
i napisał, że przepraszamy, z bankomatem coś się stało nie tak. Dzwoniliśmy przed chwilą na infolinię. Pani była, ja z nią zacząłem rozmawiać, ale później Dorenda jako właścicielka karty musiała kontynuować. No i co, generalnie była chyba miła i pomocna, tak? Starała się. Tak, no, co taka pani w call centrum może robić. Ona mówiła najpierw, że w ciągu 30 dni naprawią bankomat i że trzeba pójść do banku i napisać podanie, że bankomat zjadł kartę i że oddadzą. A ja mówię, że my dzisiaj wyjeżdżamy z Almata, no to spróbują, żeby dzisiaj ktoś przyjechał. Dobrze, słuchajcie, więc jesteśmy z powrotem w domu. Będziemy jeść pyszny obiad składający się z zupy, pomidorówki wczorajszej, bardzo dobrej, kefirku i świeżych czypujaków, zimnych, ale może tutaj mikrofalówkę, tak je zaraz podgrzejemy. Co do banku, to sprawa wygląda w ten sposób, że pojechaliśmy do oddziału. Tam było bardzo miło. Pani zaczęła od nas przyjmować zgłoszenie, ale w międzyczasie gdzieś tam wykonała telefon i okazuje się, że zgłoszenie już było, czyli to, które zrobiliśmy od razu przy bankomacie. I później jeszcze minęło może pół godziny, dostaliśmy telefon też z jakiegoś centrum. No z tej pani, z którą rozmawiałam przez telefon. A od tej pani, tak? Tak. Od tej pani, że już jest przyjęte i że już jest jakby zaczęła się realizacja go. No. Tak, i wiemy też, gdzie tą kartę odebrać, bo byliśmy w tym banku. Mamy też konkretnie namiary na kobietę, która ma wydać tą kartę. No, także teraz czekamy, aż zadzwonią. No i wszystko po prostu zależy od tego, o której godzinie wydadzą. I czy wtedy jeszcze można wyjechać, czy już za późno będzie. Tak, w międzyczasie załatwiliśmy nocleg 250 km stąd. Na szczęście autostradą. I tutaj też? I tutaj też, no ale już planowaliśmy dzisiaj jechać. No, ja mam nadzieję, że oni się uparują z tym szybko. No w końcu to nie jest jakaś wielka rzecz podjechać pod bankomat, otworzyć go, zabrać kartę i pojechać z tym wszystkim do banku i oni do nas zadzwonią i my po prostu podejdziemy. Ten bank jest 10 minut piechotą stąd. To nie jest gdzieś w drugi koniec miasta, to jest wszystko blisko. No i taka przygoda się trafiła. Ale tak, co z pieniędzmi? Z pieniędzmi w końcu stwierdziliśmy, że nie będziemy już próbować, bo zostały nam jeszcze dwie karty, z czego moja pusta, a holenderska Dorendy można było brać w jednym banku, ale chcieli komisję 10 zł, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy brać i w końcu pojechaliśmy do zwykłego kantoru, wymieniliśmy dolary. I trzeba było chyba od razu tak zrobić, nie? Z tymi dolarami. No, tak. No, tak. Ale to dziwne, że w takim mieście tak trudno może być No, znaleźć bankomat, który przyjmuje tak jak... kartę. A to nie jest tak, że tylko jedna karta, bo ja mam Maestro i Mastercard, więc... Tak jak Askar wczoraj mówił, że Kazachstan to nie Europa. No nie, no ogólnie tutaj no po prostu jest bardziej rozwinięty, bo jakby w Kirgistanie się nie udało, to nie byłbym zdziwiona. A tak. tutaj po prostu wszystko działa i jest niby jak na zachodzie. Jeszcze tylko tak na marginesie chcę do tej całej sytuacji dodać, że w takich sytuacjach bardzo się przydaje lokalny numer telefonu i to, że po prostu masz ten telefon w kieszeni, możesz komuś podać numer, możesz od razu zadzwonić, to jest bardzo pomocne, a nie gdzieś tam jeździć, szukać kogoś, prosić o telefon. Tak, to my mieliśmy bezpośredni kontakt, oni mają już nasz numer, zaraz do nas będą dzwonić, jak tylko będzie karteczka. A my sobie spokojnie w domu w tym czasie zjemy obiad i spakujemy wszystkie rzeczy, przygotujemy się do wyjazdu, tak żeby w każdej chwili, jak tylko będzie telefon, to od razu do banku lecieć. Co tam masz w rękach? Kartkę. I co z tą kartką? Skąd się z powrotem wzięła? Wydobyli ją z bankomatu. No a potem złapaliśmy już dotarł do Kurgana, tu gdzie jesteśmy, bo umówiliśmy się tutaj ze znajomym, którego poznaliśmy na drodze, jak jechaliśmy na rowerach tydzień temu. On wymieniał koło. My przejechaliśmy obok. Pogadaliśmy. Pogadaliśmy, on zaprosił nas
jak będziemy w Taldegarganie, żebyśmy wpadli. No więc dzwoniliśmy, że dzisiaj możemy przyjechać. Czy to pasuje? Tak, bardzo pasuje. To przyjechaliśmy, on nas wziął do jakiejś knajpy na szaszłyki, szarmę, kebaba, no różne rzeczy różne tam. Potem obwóz po Smacznie całym było. mieście, pooglądaliśmy wszystko, no i Bardzo ciekawie opowiadał o tak, historii, o różnych plemionach, rzeczach. Tak. o jakichś napaściach, z jednej strony Chińczyków, z drugiej strony Mongołów. Oraz różnych ciekawych tych skandałach, które się wydarzyło. Tak, a na sam koniec nam tutaj jesteśmy w hotelu i nas po prostu tu przywiózł i nam ten pokoik dzisiaj na noc On jutro zafundował. o 4:00 wyjeżdża do Chin. Proszę jedną ręką, jak trzymasz kamerę. Tak, żeby poluzować sznurówki, coś tam popatrzeć. Potem trzeba być na tyle mądry, żeby wiedzieć, jak ten supeł zrobić, Tak. żeby łatwo było rozwiązać, a żeby po drodze się nie rozwiązały. O, ale jakoś to idzie. W każdym razie zakładam obutu, bo To idziemy. Gdzie? na śniadanie. Na śniadanie, tak. Idziemy na hotelowe śniadanie. Zobaczymy, co to będzie. To są bloczki na śniadanie. Propozycja była taka, że można wziąć kasza, jajecznica, ale można wziąć kasza i jajecznica. Tak, bo wybrałam jajecznicę i A to pani powiedziała, mówi, że że można- nie, jest kasza i jajecznica. Tak. I Dobrze, to i nie to i drugie. herbata lub kawa. Nie wiem jaka kasza, zobaczymy. Zobaczymy. No ja też tak Manna, zamówiłem. gryczana, I rada dobrze. nie wiadomo jaka. Z masełkiem i pewnie z cukrem pójdzie, nie? Tak. No i dobrze. Już cukier jest. Bo jedliśmy taką kaszę nad isikulem u ojców i była bardzo dobra. Jemy się jajeczka, chociaż pani mówiła, że to będzie jajecznica, ale to są jajka na Po miękko. rosyjsku to nie tak. No. I słuchajcie, są dokładki na te. Zobaczcie, salami czy coś. I pani daje dokładkę kaszy. Spytała, czy chcemy więcej kaszy. Dorenda już dostała, a ja zaraz przyniesie. Opuszczamy pokój i będziemy opuszczać miasto. A hotel był w nie byle jakim miejscu, bo w samym centrum. Ten główny plac, przy którym byliśmy wczoraj wieczór, tam jest jakiś przystanek. Możemy tam, ale tu też jest. To zobaczmy najpierw na ten. No bo my tam staliśmy na przystanku, czekaliśmy. W końcu przyjechała 10, Ale i się nie zatrzymała. A Przejechała dalej. rzeczywiście na tablicy jej nie ma. No. A tutaj też nie ma. Tak, Można ale jeszcze tam tam zobaczyć. za rogiem było. No, jesteśmy na dobrym przystanku. Tutaj się zatrzyma 10, jeśli przyjedzie za chwilę. No, w strasznie dużym ścisku jechaliśmy. Było gorsze. Nawet nie było jak kamery włączyć. Szczególnie, że nie wypadało też włączać kamery, bo tam pani karmiła. Właśnie rozmawialiśmy, że w Polsce chyba by to nie było zbyt dobrze widziane, żeby ktoś tak publiczny, Niektóre przynajmniej. tak, w środku komunikacji publicznej sobie karmił dziecko piersią. Ale jak widzicie, w kraju muzułmańskim, no w Iranie by to nie przeszło, ale tutaj spoko. Tutaj jesteśmy już na trasie. Tak. Chcieli Dorendę przejechać.
Mamy 21. Plus 14 stopni ciepła. I zostało nam 90 km do celu. A auto coraz mniej. W ogóle już mało W było. ogóle już mało. W ogóle ciężarówki się nie zatrzymują. No myśleliśmy, że będzie łatwiej z tymi ciężarówkami, bo jak się w sumie wsiądzie w ciężarówkę, to już ona zazwyczaj jedzie, a tak to jedziemy bardzo na raty dzisiaj. No posuwamy się do przodu, ale już jest ciemno i jest coraz gorzej łapać. Troszkę kropi, ale nie jakoś bardzo. No właśnie jedzie ciężarówka, także spróbujemy jej pomachać. Ewentualność jeszcze jest taka, że może być autobus za jakieś pół godziny. Ale nie wiadomo, czy będzie miejsce. Nie wiadomo, czy będzie miejsce. No jeśli by był, a do tego czasu nie złapiemy, to chyba nim pojedziemy i będą w nim miejsca, bo zależy nam na tym, żeby dzisiaj tam dojechać, gdzie są rowery, bo wtedy jutro rano byśmy ruszyli, a z kolei jak dzisiaj tam nie dojedziemy, to gość pójdzie do pracy i będziemy pewnie czekać do wieczora. No, ale jest przygoda. Nie tylko my łapiemy, a to jest autobus chyba. Ten. To jest autobus, zobaczymy ile kosztuje i spytaj ile kosztuje. Куда вам? Аягон. Есть. A skолько stoi bilet? 800 тенге. А говорят 1400. 1400, да? No хорошо. Дешевле не будет для туристов с Польши. Туристы откуда? Из Польши. Польши?